Bigos jest często uznawany za polskie danie narodowe. Jest sycący, pyszny, słodko-kwaśny, a wykonuje się go ze składników, które były łatwo dostępne w XIX-wiecznej Polsce. Dzisiaj istnieje kilka regionalnych wariantów, o których wspominam na blogu, gdzie można też znaleźć pełny przepis z proporcjami składników. Nie istnieje pojedynczy przepis na bigos, pewne składniki są opcjonalne, a w każdym domu przygotowuje się go troszkę inaczej. Podzielę się moim przepisem, w moim odczuciu względnie prostym. Robicie w domu bigos? Podzielcie się przepisami w komentarzach. Kiszona kapusta to jeden z głównych składników. Świeżej kapusty nie używam. Mięsa jest tyle samo co kapusty. Tu wykorzystuję schab wieprzowy, choć zwykle używam szynki. Suszone grzyby są niezbędne. W moim przypadku podgrzybki. Mam też wywar, trochę przecieru pomidorowego, cebulę, czerwone wino, suszone śliwki, liście laurowe, ziele angielskie i majeranek. Będę też potrzebował soli i pieprzu. Do smażenia wykorzystam mieszankę smalcu i tłuszczu wytopionego z wędzonego boczku. Zaczynam od nasączenia grzybów gorącą wodą. Dzięki temu łatwiej je będzie pokroić. Cebula wniesie nieco słodyczy. Lubię ją drobno posiekać. Kroję śliwki w paseczki. Uważam, że wzbogacają smak bigosu. To zwykłe suszone śliwki, ale zamieniłbym je na wędzone, gdybym takowe miał pod ręką. Mięso kroję w średniej wielkości kostkę. Zawsze używam chudej wieprzowiny, zwykle szynki, ale w tradycyjnych przepisach występuje kiełbasa, a także inne rodzaje mięsa, niektóre wędzone. Nieraz sugeruje się użycie dziczyzny, co podkreśla fakt, że bigos jest daniem myśliwych. Mimo tego uważam, że pojedynczy rodzaj wieprzowiny w zupełności wystarcza. Następna jest kiszona kapusta. Odcisnąłem z niej sok, więc jest względnie sucha i nie chlapie. Wystarczy zgrubnie pokroić stosik pionowo i poziomo. Służy to zredukowaniu liczby długich włókien kapusty w bigosie. Grzyby są już namoczone. Są wciąż gorące, ale udaje mi się pokroić je na paseczki bez poparzenia sobie dłoni. Wodę po namaczaniu zachowuję, jest pełna smaku. To tyle, jeśli chodzi o przygotowanie składników. Czas umieścić je w dużym garnku. Zaczynam od domowego wywaru. Jego rodzaj nie ma znaczenia, ja mam akurat drobiowy. Wlewam też czerwone wino. To opcjonalny składnik. Następnie domowy przecier pomidorowy. Większość przepisów wymaga koncentratu pomidorowego w znacznie mniejszej ilości, ale to w sumie ten sam bazowy składnik. Wrzucam suszone śliwki. Liście laurowe i ziele angielskie. Majeranek. Grzyby razem z wodą, w której się moczyły.
I wreszcie kiszona kapusta. Mięso najpierw muszę zbrązowić. Rozgrzewam patelnię i dodaję trochę wytopionego tłuszczu z boczku i smalcu. Mięso smażę partiami, po garści. Większe ilości obniżyłyby temperaturę patelni za mocno, przez co mogłyby puszczać soki i się w nich dusić zamiast smażyć. Moim celem jest zbrązowienie mięsa, ale bez przypalenia go. Ten proces znany jest jako nieenzymatyczne brązowienie lub reakcja Maillarda. Na koniec podsmażam cebulkę. Użyję jej do zdeglasowania patelni, innymi słowy, zebrania z niej skarmelizowanych resztek po smażeniu mięsa. Są pełne smaku, a nie chcę go marnować. Kończę, gdy cebulka jest zeszklona i wygląda tak. Garnek jest niemal gotowy do rozpoczęcia duszenia. Dodaję jeszcze wody, tak by na wierzchu nie pozostały suche składniki. Mieszanie jest dość trudne, więc zmieniam narzędzie na nieco sztywniejsze. Nadal nie jest idealnie, ale lepiej chyba nie będzie. Na teflonowym garnku nie mogę użyć metalu. Najlepiej sprawdziłaby się drewniana łyga, ale nie mam takowej. Mieszam całość i wreszcie dodaję sporą ilość świeżo zmielonego pieprzu i sól. Garnek będzie stał na małym ogniu, a ja od czasu do czasu zamieszam składniki, żeby się nie przypaliły. Duszenie zakończę, gdy kapusta będzie całkowicie miękka. Trwa to kilka godzin, zwykle około 3. Wolę gotować na kuchni gazowej, więc tam dokończyłem duszenie. Popróbowałem bigosu i dostosowałem też ilość soli. Tak wygląda po zakończeniu duszenia. Jeszcze nie jest gotowy, ale spróbuję na szybko. Dobre. Bigos smakuje najlepiej po co najmniej dniu odpoczynku, więc zostawię go na kuchence do ostygnięcia, a później wstawię do lodówki. Następnego dnia odgrzewam sobie porcję, ale nie zjem jej tak po prostu. Zwykle podaje się bigos z ziemniaczkami albo z kilkoma kromkami chleba, ale jest jeszcze lepszy sposób. Upiekłem 2 małe bochenki chleba. Jeszcze są ciepłe. Bigos zaserwuję wewnątrz. Odcinam wierzch bochenka. Przeciągam nożem wokół wnętrza i wydłubuję miąższ. O, chlebek jest świetny. Nakładam bigos do środka. I proszę, tak go podam. No dobrze, czas na degustację.
To po prostu niesamowite danie. Kwaskowe z odrobiną słodyczy i mnóstwem umami od wywaru, mięsa i grzybów. Doskonałe.